Wiem, że ksiądz tam jest. Chciałem pogadać. Zabunkrował się niestety, nic z tego. Nawet nikt nie podszedł do drzwi. A nawet go nie stać, kurwa, żeby pogadać. Myślisz, że on jest? Myślę, że jest. Ja bym tam siedział cały dzień, w końcu by wylazł z tej nory. Po prostu się chowa, zero odwagi. Jak robak. No szkoda. Wkurzyłeś się, Kuba? Jest mi przykro po prostu, bo wydawało mi się, że już po tylu latach mógłby chociaż poświęcić mi 10 minut na rozmowę, tylko tyle, po prostu zero odwagi. Do końca jest tchórzem, tak jak się wypierał po prostu przed innymi rodzicami, tak tutaj zamyka drzwi ze sobą, myśli, że co, że to mu pomoże w czymś. Jak już zrobił, to przynajmniej mógł stanąć twarzą w twarz i powiedzieć też przepraszam. Nie wiem, cokolwiek powiedzieć. Dać mi szansę przede wszystkim zobaczenia go i... zachowuje jak jego biskup. Po prostu myślę, że jak się schowa, to będzie wszystko w porządku. Facet tam u was w tym filmie pierwszym też się tak trochę błyszczał. Się zestresował chyba. Tak. Ten chłopak, no. Okulary może zdejmij, wiesz co, bo żeby nie siadło na okularach. Spowiedź skrzywdzonych, bezkarność sprawców i tuszowanie ich win ze strony Wszystko jest przygotowane i będziemy kręcić. Po nim skrajnie różne reakcje kościelnych hierarchów, od przeprosin i podziękowań po ucieczkę od tematu lekceważenie i obronę Kościoła, nie ofiar. Wyłączyłem telefon? Wyciszony, no. Chyba, że go widać w ujęciu, to możemy go jeszcze zabrać. Nie widać. Jestem głęboko poruszony tym, co zobaczyłem w filmie pana Tomasza Sekielskiego. Dobra, idźcie, ja idę za wami. Dziękuję wszystkim, którzy mają odwagę opowiedzieć o swoim cierpieniu. Przepraszam za każdą ranę zadaną przez ludzi Kościoła. Proszę Państwa, Panie Pośle, na podstawie artykułu 175 ustęp 2a nie ma żadnej taryfy ulgowej, niezależnie od tego, czy Kościół, czy szkoła. Każdy, kto podnosi rękę na polskie dzieci, podnosi rękę na państwo polskie. ani wysoka ranga w jakiejkolwiek organizacji, także kościelnej, ani nic innego nie zwalnia od odpowiedzialności w tego rodzaju sprawach. Przede wszystkim chciałbym zadedykować tę nagrodę ofiarom księży pedofilów. Wszystkim, które muszą mierzyć się z cierpieniem, z tajemnicą ukrywaną przez lata. Wszystkim tym, którzy są osamotnieni w tej walce i którzy czekają na wsparcie najbliższych, a często niestety go nie dostają. Nadchodzi sąd nad tymi wilkami w koloratkach. Nadchodzi. On już jest. Niektórych biskupów, niektórych księży to nie obchodzi. Bo oni myślą o masach. Oni myślą o sobie. Oni myślą, że jak w spokoju dotrwają do emerytury, to im się coś uda. Nie. Sąd przyszedł już nad nimi. Od wczoraj. Od wczoraj. Od wczoraj nie będą mieli spokoju. I nie mogą mieć, skoro przy ich zmowie milczenia rozrywane są niewinne ludzkie istoty. Jako delegat Episkopatu do spraw ochrony dzieci i młodzieży zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc osobom skrzywdzonym. Ujawnione informacje pokazują, jak bardzo potrzebne są przepisy najnowszego dokumentu papieża Franciszka.
Trzeba wyjaśnić wszystkie sprawy. Nikt w Kościele nie może uchylać się od odpowiedzialności. Mamy chronić dzieci i młodzież. Dla Kościoła nie ma innej drogi. Ile lat już grasz? 30. No, jak miałem 5 lat, to zacząłem. Ojciec uczył cię na początku. 30 lat. A pierwszy raz na takich dużych organach kiedy grałeś? Wiem. Miałem z 10. Mój tata był muzykiem, zawsze ciągnęło go do muzyki. Jego marzeniem było grać na instrumentach muzycznych. Nie miał za bardzo możliwości, jeżeli chodzi o finanse ze strony rodziców. Musiał kombinować sam. I jakoś swoją ciężką pracą, uporczywością doszedł do tego, że został po prostu organistą, kompozytorem, muzykiem, jest nauczycielem gry na wielu instrumentach. Podjął pracę w kościele w Dobrzycy. Po jakimś czasie otrzymał ofertę przejścia, można powiedzieć, transferu do innego kościoła w Plaszewie. To jest dom parafialny należący do Plaszewskiej parafii Księcia Świętego Jana. Miejsce, do którego przeprowadziliśmy się z rodzicami w 1996 roku. Miejsce, które miało być takim awansem dla naszej rodziny. Dostaliśmy duże mieszkanie. Wcześniej mieszkaliśmy na 40 metrach w szóstkę, przy czym mój brat był chory, więc tutaj przenosząc się wydawało nam się, że złapaliśmy Pana Boga za nogi. Dom parafialny, który wyglądał jak pałac, kilka tysięcy metrów kwadratowych, olbrzymie sale koncertowe, sale mniejsze na wesela, śluby, komunie, dookoła park, boisko. No, jak widać, miejsce tutaj jest niesamowite dla dzieciaków. Graliśmy w piłę, miałem mnóstwo znajomych, przyjaciół. No ale emocje? Ta. No i mogło być miło, ale niestety nie było. No i w jednym wydzielonym miejscu tego wielkiego budynku znajdowały się 2 mieszkania. Na dole mieszkała para dziadków, małżeństwo, a my mieszkaliśmy nad nimi do góry. I to było mieszkanie, że tak powiem, służbowe, przysługujące tacie jako organiście. A z okna było widać kościół? Wieża kościoła, dach kościoła podczas jesieni, zimy, kiedy nie było liści na drzewach. Wtedy było ten kościół widać. Nasz dom miał specyficzną budowę, mieszkanie. Kuchnia i łazienka były na uboczu i był ciąg 3 pomieszczeń takich mieszkalnych. To był taki duży salon, pokój mniejszy, w którym my mieszkaliśmy z bratem, spaliśmy i najmniejszy pokój, który zajmowała siostra. Zawsze jakoś tak się działo, że kiedy przychodził hajdasz, to siadał w tym ostatnim pokoju. Mieliśmy stare podłogi, więc kiedy ktoś wszedł, było słychać.
No, był na tyle bezczelny, że dotykał nas i całował w czasie, kiedy rodzice byli w domu. Bo wiedział, że jak mama wyjdzie z kuchni i będę szła do pokoju, zajmie jej to z 15 sekund. No i w tym czasie mógł już jakby zakończyć swoje działania. Z racji tego, że tata był organistą, był przyjacielem, ksiądz Hajdasz był przyjacielem domu, wypuścił po prostu, moim zdaniem, wypuścił sobie sondę i poszukał sobie najłatwiejszej ofiary. Ja byłem chłopcem małym, ładnym, uśmiechniętym, też bardzo takim towarzyskim. Nie byłem zamknięty nigdy w sobie, zawsze byłem osobą, która łatwo nawiązuje kontakt. Uczył mnie gry na gitarze. Moja mama myślała, że ktoś uczy się na instrumencie, zresztą i słusznie. Powinien to robić w spokoju. Czyli jakiś zgiełk domowy nie był wskazany, więc jakby zamykaliśmy się w tym pokoju. Normalna rzecz. No, tylko mama myślała, że ćwiczymy, a on robił, co robił. Z tego, co mówił mi Bartek, mój brat, u niego wyglądało dokładnie tak samo. Perfidność tej osoby, tego księdza polegała na tym, że do spotkań dochodziło nie dość, że w moim domu, nie dość, że w moim pokoju, to zazwyczaj podczas obecności osób starszych, moich rodziców, którzy przebywali gdzieś w kuchni, w pokoju. Nie byli niczego świadomi, po prostu tak uśpił ich czujność do takiego stopnia, że nie wpadli na to, że coś może się dziać. Odwrotnie usiąść, że tam, a rzeczywiście miałem tam usiąść. Czyli co, wpisujemy Bartek. 8-10 lat miałeś. Tak, ten okres. No nie jestem w stanie powiedzieć, ile dokładnie, musiałbym po prostu zajrzeć w odpowiednie miejsca i stwierdzić, kiedy ksiądz Arkadiusz był tam wikarym i wtedy byłaby prosta odpowiedź. Ksiądz Arkadiusz. Tak. Jak on miał nazwisko? Hajdasz przez samo H. Przez J. Hajdasz. Powiedz mi, w jakiej to było parafii wówczas? Parafia pod wezwaniem Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Pleszewie. I teraz jest w Kaliszu. Tak, w szpitalu, jedynym w sumie w Kaliszu, z moich wiadomości jest chyba tylko jeden szpital, Okrąglak tak zwany. Okrągły budynek taki. Pełni posługę kapłańską, ale w kościele katolickim tego typu posługa jest swego rodzaju zesłaniem, degradacją, karą. Wiem, według swoich informacji, to są informacje potwierdzone, bo nawet widnieją po dzień dzisiejszy w sieci, można sobie o tym poczytać. Z dnia na dzień został zdegradowany karnie przez biskupa ze swojej parafii, gdzie był już proboszczem. Już był w takim wieku, już miał taką posługę wikariusza, że został proboszczem. Został z dnia na dzień zdegradowany i z moich informacji, jakie ja uzyskałem, przez krótki okres był po prostu ukrywany w Kaliszu w jednym z kościołów, klasztorów. Pamiętaj, żeby to mieć po prostu po tej stronie pokryte, masz i tyle. Tak, mieć przed sobą. Skutki cię uwolnienia, będzie tu nic nie zasłaniać. Pilnuj ręki, żeby po prostu nie było czegoś takiego. Dobra. Tak? Dobra. Myślą o uczynkiem i zaniedbaniem. No i po krótkim okresie został, że tak powiem, przywrócony do pracy i po dzień dzisiejszy w Kaliszu w szpitalu pełni funkcję kapelana. Pacjenci, którzy wracają, ja tu jestem 1,5 roku, spotykam się z niektórymi drugi raz na rehabilitacji, prawda panie, panowie? No właśnie. Bartek, a ile ty teraz masz lat? 29, zacząłem 30 rok życia. A powiedz, coś robisz z tą sprawą? No bo się dowiedziałeś o tym, coś chcesz zrobić? No tak, zaczęło się od tego, że na początku tego roku pojawił się mały kryzys, że tak powiem, natury psychologicznej, psychicznej. Objawiło się tym, że po prostu miałem chorobliwy lęk przed śmiercią. Na każdym kroku. Pojawił się często skurcz serca, pojawiło się kołatanie serca, arytmia serca, bóle w klatce piersiowej, bóle głowy. Nie mogłem w ogóle zasnąć, nie spałem, nie jadłem, schudłem.
A powiedz, szukałeś gdzieś jakiejś pomocy? Od razu wizyta u psychologa prywatna. Przedstawiłem sprawę, zrobił ze mną wywiad. No i chyba na 4. albo na 5. spotkaniu w rozmowie wyszło, że jestem ofiarą księdza pedofila i w taki, a nie inny sposób byłem molestowany. Psycholog stwierdził, że na chwilę obecną już nie ma sensu rozmawiać na temat szukania przyczyn tego wszystkiego, bo dla niego ta sprawa już była jasna. Skleił to po prostu. Na kolejnych spotkaniach jedyne co, to po prostu mogłem mi i pomagać mi wyjść z tego. Przyznam się, Panie Jezu, wiesz sam najlepiej, mam ciężką nogę. Gdyby nie ten medalik, oj proszę Państwa, byśmy się nie oglądali, to na pewno. Już dawno byłbym w pamięci świętej. Na pewno. Jestem o tym przekonany. Ta dojrzałość chyba nastąpiła. A w związku z tym, że nastąpiła przed 30 urodzinami, postanowiłem to wykorzystać i po prostu tą sprawę ruszyć jakoś. A powiedz mi, rozumiem, że formalnie nigdzie tego jeszcze nie zgłosiłeś? Nigdzie nie była sprawa zgłoszona, totalne zero w tej sprawie tabula rasa. Poza rozmowami z kobietą, z przyjacielem, z bratem i z tatą i z mamą nie było żadnych innych kroków. Często powtarzam, jak ktoś nie wie, jak sobie radzić ze złym duchem. To jest egzorcyzm maryjny. Właśnie słowa Maryi. Egzorcyzm maryjny. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, pomóżcie mi, którzy się do Ciebie. Czy Wy Państwo wiecie, jaka jest moc i siła w tych słowach? Dzielę się z Wami tym, czego ja doświadczyłem. Nie musicie mi wierzyć, ale mówię to, czego ja doświadczyłem jako już kapłan. Swojej grzeszności, bezradności, ułomności, a nie jestem ideałem, nigdy nie byłem i nie będę. To było 20 lat temu, tak jak mówię, nie pamiętam tego, ale wiem, że było to stopniowane w odpowiedni przez niego sposób. Potem były całowanie w usta z języczkiem na przykład. Pamiętam do dzisiaj jego nieświeży oddech. To są takie rzeczy, które się jednak zapamiętuje. No, dotykał mnie, kierował ręce w kierunku w stronę mojego kroku. Do dzisiaj pamiętam, mam ciarki na całym ciele, jak o tym myślę. Boże, to były lata 90, jak ja tam byłem 97 rok. To Państwo policzcie ile lat do tyłu, ponad 20 lat, prawda? Ciągle pamiętam tą mszę, ciągle miałem świadomość, że jest tuż obok nas święta Katarzyna. Wiesz co, myślę, Bartku, że w ciągu najbliższych dni po prostu zawiadomimy prokuraturę, gdzie to się działo. To jest sprawa karna, nie? Myślę, że ci nawet pomoże, mam takie wrażenie, jak po prostu wyrzucisz to z siebie po prostu i od tego byśmy po prostu zaczęli. Dobra? Zapomniałem jeszcze jedno, zdrowaś Mario, w intencji Piotrusia, który przebywa w naszym szpitalu, także w intencji wszystkich tych dzieci, które tu przebywają w szpitalu, o szczególne łaski Matki Bożej. Ja rozumiem, że rodzina taka religijna raczej, no to organista. Czy to bardziej tak zawód jego był tylko i wyłącznie? Nie, rodzina religijna, katolicka z dziada, pradziada. A powiedz, to wpłynęło jakoś na, jeśli mogę spytać o jakąś waszą taką religijność w ogóle? Nie zmieniło to, jeżeli chodzi o moją rodzinę, nie miało to żadnego wpływu. Po prostu. Tak, jeżeli chodzi o mnie, miało to kolosalny wpływ. Bogiem, dobrej nocy. Szczęść Boże, można księża na chwileczkę poprosić? Ale wolałbym tutaj przed Panem Bogiem. Proszę. Czy ksiądz je pamięta? Nie. Bartek, syn organisty z Pleszewa. Ojeju. Ma mi ksiądz coś do powiedzenia? Nie pamiętam. Nie pamięta ksiądz za bardzo, to ja mogę księdzu przypomnieć. Ale to proszę sobie wejść, porozmawiamy sobie. Nie, ja wolę przed Panem Bogiem, bo ksiądz tak o sumieniu mówił, o tym wszystkim, o grzechach, o błędach życia. Pamięta ksiądz, do czego dochodziło u nas w mieszkaniu pod nieobecność rodziców i podczas obecności? Mamy 4, a w zasadzie mi się wydaje 5 pokrzywdzonych, tak to wychodzi. 4 sprawy są oczywiście przedawnione, tak, bo to są ludzie już powyżej 30 roku życia. A Bartka? No Bartka jest jedyna sprawa, która się nie przedawniła i to jest kwestia, że tak powiem, tutaj oczywista i jasna, tym bardziej, że to jest ten sam schemat działania tego księdza, czyli kupowanie prezentów, zapraszanie tych chłopców, no i to samo, co oni odpowiadają, czyli po prostu, że się wstydzili o tym mówić, oni się czuli wyróżnieni. Ksiądz oczywiście pojawiał się u rodziców, kawki, herbatki.
Moi rodzice mieli dosyć trudną sytuację, dlatego że miałem chorego brata, który już niestety nie żyje. No i cała uwaga rodziców, w ogóle całej rodziny naszej była skupiona na bracie, więc mi jako takiemu nastolatkowi trochę tej uwagi brakowało. No a tu pojawił się człowiek, który się mną zajął. Jeździliśmy razem do kina, uprawialiśmy razem sport, mieliśmy wspólne tematy. Jednocześnie był też gdzieś tam moim spowiednikiem, ale też takim kolegą przy stole, któremu mogłem dużo powiedzieć o swoich problemach. No i tak się poznaliśmy. Lubiliście się? Bardzo, bardzo, bardzo. Natomiast był taki dzień, kiedy pamiętam jak dziś, że byliśmy sami wieczorem u niego na wikariacie. Sorry. Myślałem, że to będzie prostsze. Kiedy sobie siedzieliśmy i rozmawialiśmy, było wszystko fajnie. W pewnym momencie usiadł obok mnie i zaczął mnie całować i włożył mi rękę w majtki. Miałem chyba, no jeszcze 13 lat wtedy. Nie wiedziałem zupełnie, co się dzieje i dlaczego zamurowało mnie wręcz. No i to był początek tego wszystkiego, bo to trwało z 1,5 roku. Oczywiście nie przyszło mi do głowy, żeby komukolwiek powiedzieć, bo nie wiem, może się trochę bałem o rodziców, którzy mieszkali jednak w domu parafialnym. Tata był organistą. W zasadzie gdyby stracił tą pracę, to pewnie mój brat zmarłby wtedy, bo nie mielibyśmy pieniędzy na to, żeby go ratować. Cierpiał na niewydolność nerek. Przez kilkanaście lat był dializowaną osobą. Tata był, można powiedzieć, tylko organistą, dorabiał po prostu przysłowiowy drugi etat, żeby to wszystko jakoś skleić, ogarnąć. W taty ślady poszedł mój pierwszy brat, w ślady taty poszedł mój drugi brat, w ślady taty poszła moja siostra, także mam 3 rodzeństwa, brat już jeden nie żyje. Na chwilę obecną 2, brat i siostra są nadal organistami. Kiedy domyśliłeś się, że także Bartek jest wykorzystywany? Nie domyśliłem się. Bartek mi o tym powiedział. Niestety nie domyśliłem się, dlatego że miałem 13 lat. Wydawało mi się, że nie wiem, że już może jestem dorosły i nie przyszło mi do głowy, że można się zainteresować seksualnie 7-latkiem. A Bartek chyba miał wtedy 7-8 lat. Więc ja się w ogóle tego nie domyślałem. A on robił dokładnie to samo ze mną i z Bartkiem w naszym domu, więc ja tego jako ofiara nie widziałem, a byłem na to wyczulony i obserwowałem. On był perfekcyjny. Naprawdę perfekcyjny w tym, co robił. Więc Bartek powiedział mi jakieś 7-8 lat temu, moim zdaniem po prostu byliśmy rybkami, które da najłatwiej się złowić. Bez zbędnego wysiłku, bez zbędnego sprzętu, bez zbędnej przynęty. Nie wyobrażam sobie, żeby takim łatwym kąskiem były dzieci zwykłej rodziny w rynku, na drugim końcu miasta, gdzie ksiądz po prostu wszedłby sobie na kolędę, obrałby sobie jakiś cel. To by było nie do zrealizowania. Wydaje mi się, że byliśmy po prostu najłatwiejszymi kąskami. Najgorsza jest świadomość po. Kiedy to już się skończyło, kiedy miałem lat 16, 17, kiedy miałem przyjaciół, dziewczyny, koleżanki, kiedy siedziałem z nimi przy stole i wiedziałem, że oni mają normalne życie,
a moje życie jest po prostu przegrane. Przez długi czas tak czułem. Ciągła obecność osoby trzeciej w życiu. Ciągła. On zawsze ze mną jest, nawet teraz tam stoi za mną gdzieś z tyłu głowy. I po prostu go czuję całe życie niestety. Myślisz, że pozbędziesz się kiedyś księdza Hajdasza? Chodzę na terapię, jest o wiele lepiej. No ale mam wrażenie, że pójdziemy razem do grobu i mam nadzieję, że po drugiej stronie w niebie się nie spotkamy. Gazowana woda jest, tak? Lekko gazowana. Może być, spokojnie. Tylko taką mam. No bo generalnie okazuje się, że sprawa się rozwija strasznie i pokrzywdzonych jest wielu, nie? I to wychodzi z tych akt kurialnych przede wszystkim. Były na niego skargi. To nie jest prawda, że on odchodził z parafii dlatego, że biskup chciał zrobić rotację. On po prostu musiał odejść i biskup go schował. I biskup wiedział dokładnie, co ten człowiek wyprawia. Były skargi, były spotkania z rodzicami, miał doskonałą wiedzę, nie zrobił nic. Hajdasz w ogóle się przyznał wobec rodziców z jednego pokrzywdzonych, że tego chłopaka molestował. Oczywiście się tłumaczył tym, że diabeł go skusił. No a najbardziej chyba mocne w tej rozmowie jest to, że jak rodzice tego chłopca mówią, że pójdą do biskupa, no to Hajdasz powiedział, że biskup przecież o wszystkim doskonale wie. Sycowie, tak? Tak, Tak? tak. I nasz syn był tam ministrem. Miał wtedy 10 lat. Na pewno księdza. Ile ma w tej chwili lat? No, to już 30. To był rok, który to był rok 97, jak się nie mylę, chyba tak? Chyba tak. Tak, no ksiądz był w tych latach, to ksiądz był w Sycowie, także to wtedy... Co prawda? Tak. Tak, krótko ksiądz był, ale zdążył po sobie ksiądz zostawił, przynajmniej z tego co my wiemy, 2 nieszczęsnych ludzi. Bo to nie jest nasz syn tylko. Bo do niego się zgłosił jego kolega. Trochę mnie tu nie było. Jest kościół. Tu mamy wejście z zakrystii, tutaj gdzie ministranci wchodzą. Księża mają bliziutko, bo plebania jest po prawej stronie. Z tyłu mają przepiękny ogród. Na górze na plebanii był pokój Hajdasza. A kiedy się w tym kościele pojawił ksiądz Hajdasz? Miałem o 10-11 lat mniej więcej. Był wikarym. Z tego co pamiętam, zawsze wszyscy go uwielbiali. Przede wszystkim za kazania, za serdeczność, za empatię do wszystkich i wrażliwość. Ja mam świadomość swojej słabości. Proszę księdza, ja mówię szczerze, miejsce księdza jest w więzieniu. Ja się nie będę gdzie ukrywał, nawet gdyby mnie tu nie było, tak zawsze można znaleźć księdza w diecezji, nie ma żadnego problemu. Bardzo bym Państwu... Chciałam powiedzieć, że byliśmy gotowi jechać do księdza biskupa. Rozumiem. To znaczy, co ksiądz o tym sądzi? Po prostu my byśmy byli, żeby ksiądz biskup wiedział. Państwo wspominali o koledze. Tak. Rzeczywiście ten chłopiec, jak dobrze pamiętam, Andrzej chyba miał na imię. Tak, on był u księdza biskupa już, także wasza, szanowni państwo, wizyta, myślę, że to by i tak nic nie zmieniła, bo ksiądz biskup o tych sytuacjach jest poinformowany z tego, co ja wiem. I po prostu w obecności potem biskupa wyznał, że on wybacza, zapomina, że będzie próbował jakoś z tym żyć. I taka była rozmowa, to z tego co wiem, co się odbyła u księdza biskupa, prawda?
to żebyście Państwo byli spokojni, jeżeli chodzi o to, czy biskup wie, to o tym oczywiście i to pozostaje. Bo to jest tak, że jak za każdym gdzieś tam jakieś pozostają papiery, jak to się mówi, idzie, prawda? Co dalej? Tak, mi siostra ta Krystianka idzie. To jest Elżbieta? Tak. Nasza opiekunka, ministrantów. To jest tragedia, wiadomo, przede wszystkim syna Państwa, ale i także w jakimś tam stopniu moja, na pewno duża, ale chciałbym powiedzieć, że bardzo serdecznie tym też żali, bardzo przykro, bo rzeczywiście czasem człowiek nie panuje nad pewnymi swoimi zachowaniami, to mam świadomość tego. I na pewno z swojej strony bardzo chciałem Państwa, chociaż mi to nie oddaje tragedii, wiadomo, przeprosić z całego serca. Ja za swoje grzechy czynię cały czas pokutę, bo mam świadomość swojej grzeszności. Ja mam świadomość, rzeczywiście bardzo zraniłem syna Państwa, mam świadomość tego. Próbuję sobie teraz... Ja sobie tego nie wyobrażam po prostu. Ale to nie, to Ksiądz znaczy... nie jest w stanie sobie tego wyobrazić nawet, bo Ja bym chciał... gdyby ksiądz widział dorosłego mężczyznę płaczącego nad swoim życiem. A jak te spotkania z nim wyglądały? To, co mam w pamięci, to urywki, te kawałki. Spotkania, które były u niego w pokoju, gdzie zostawaliśmy sami, gdzie siadaliśmy na kanapie po lewej stronie od wejścia, gdzie i obmacywał mnie i sam, nawet nie wiem, czy to można określić, prosił, jak inicjował to, żebym moją ręką macał się. Sytuacja, kiedy też siadł na mnie, nie wiem jak to określić, czyli ja nagi już w jego sypialni, w łóżku, a on siadał na mnie, odbywając samoczynnie stosunek analny, gdzie ostatnio sobie uświadomiłem, że chyba nawet wtedy nie do końca wiedziałem, o co chodzi. Są pewne historie, które do końca ja nie umiem też opowiedzieć, zrozumieć sam w swoim życiu. Bo ja tu przed chwilą rozpocząłem, że to tak się kiedyś w moim życiu rozpoczęło, że bardzo, bardzo dawno w młodości i to tak się potem ciągnęło, być może jakaś reperkusja tego. Ja byłem też bardzo często przez różnych ludzi na różne sposoby, nawet już w wieku powiedzmy dojrzałym, bo dorosłym, no niestety jakoś w tej dziedzinie bardzo często napastowany i jakoś to może była taka historia, że coś we mnie pokutowało. Ja nie ukrywam, że ja walczę ze swoimi słabościami także w tej dziedzinie. Pamięta mnie siostra? No pamiętam, Andrzejek. No Andrzejek. No co to się stało? No co tam? No jestem tutaj z tego powodu, że jak byłem ministrantem, to byłem molestowany przez księdza Arkadiusza Hajdasza. No i co? Co chce? Potwierdzenia. Jak siostrę zobaczyłem. Słuchaj, to wszystko odpowiadać. Ja nie mam, wiesz, takiego pozwolenia nawet, gdyby, na jakiej podstawie w ogóle. Co, Andrzej? No słuchaj, no ja nie mogę się teraz, bo pierwsze, że nie byłam świadkiem na 100%, wiesz? No i co? No pan mnie nakręca, tak? Ojej, ten zapach. Ja rozumiem cię. Ten ból, to wszystko, ale nie mogę, słuchaj. Wiem. Andrzejku. Tyle lat. Rozmawiałem z dorosłymi ludźmi, którzy w kolejnych parafiach dalej to się działo. Do tej pory. Czy to jest jakaś masakra? Jak tak można człowieka, dziecko traktować?
Może nawet tak się dobrze złożyło w całym tym nieszczęściu, że Państwo przyjęliście dzisiaj. To znaczy się u progu Wielkiego Postu. Jest czas na przemyślenia, na pokutę bardzo konkretną i taką chcę podjąć w tym roku. I obiecuję, że taka będzie. I za te grzechy bardzo będę żałował. Wierzcie mi Państwo, ja wierzę w moc modlitwy. A mnie aż zatkało, jak ją zobaczyłem. Ja nie widziałem jej też 8 lat przynajmniej. Nie przestałem tu w ogóle przychodzić. W ogóle przestałem chodzić do kościoła, więc bardziej na prośbę mamy, na święta, na mszę po ojcu. Na śluby też przestałem chodzić do znajomych. Pełne życie z tą osobą. Nawet księża się zmieniali, ona nadal była, zawsze była. I na mszy na 6, i na mszy na 18, i wszystkie święta, i wszystko, co było do przygotowania. Przecież te organizacje nieraz były na kilkadziesiąt osób obsługujących mszę świętą. Ona wszystko miała zawsze w garści. Jak dla mnie nie ma takiej opcji, żeby nie wiedzieć. Hajdasz jest chory psychicznie, w sensie ma problem. Widocznie był skrzywdzony, jakkolwiek, ale jest to człowiek, który jest chory. Potrzebuje pomocy. I większy, tak jak mówiłem wcześniej, żal mam do ludzi, którzy są wokoło, którzy to widzą, którzy są w tym, patrzą na to, obserwują, działają. Nigdy nie działałem celowo, żeby jakąkolwiek krzywdę waszemu dziecku zrobić. To jest coś takiego, czego ja doświadczam, gdzie szatan na różne sposoby, wierzcie mi Państwo, ja tego doświadczam, na różne sposoby pragnie zniszczyć to, co w nas jest najlepsze, najświętsze, najdoskonalsze, takie Boże, a szczególnie w nas kapłanach. Wierzcie mi Państwo, dlatego jeszcze raz ja niczemu nie zaprzeczam, naprawdę. I z wielkim bólem serca. I dziękuję Państwu, że Państwo przyjechali. Wygląda na to, że po prostu wszyscy o wszystkim wiedzieli, bo skoro ksiądz Hajdasz był tylko przez rok, tak, w tej parafii w Sycowie, gdzie w tamtych czasach było bardzo dużo księży, było 4 czy tam 5 nawet wikarych i on już jest po roku przeniesiony, no to jest wyłom z jakiegoś takiego naturalnego cyklu wymiany tych wikary. Przynajmniej 2 lata ten wikary był. Nie? I on nagle po prostu gdzieś tam ucieka. Ciekawe z jakiego względu, to czy dlaczego jest przeniesiony. Nie? Myślę sobie, że to warto też zbadać. Nie? A zawiadamiano biskupa w sprawie Hajdasza? No w sprawie Hajdasza zawiadamiano biskupów, prawdopodobnie kilku biskupów. Nie? No, z całą pewnością wiedzę miał na ten temat od kilku już lat Edward Janiak, który kompletnie nic z tą sprawą nie zrobił. Po prostu nic nie zrobił. Nawet nie zastosował się do prawa kościelnego. Od 2001 roku powinien takie sprawy wysyłać do Watykanu. On to wysłał dzisiaj, kiedy już wie, że jest afera, że Hajdaszowi mają być stawiane zarzuty, kiedy wysłał swojego przedstawiciela, żeby porobił fotokopię akt, tak? Kiedy wie, że ta sprawa jest już po prostu spalona. Nie. Ja jestem ciekawy, bo wiem, że wystąpili również o sporządzenie fotokopii, nie fotokopii, tylko kopii płyt, tak? Które są w aktach sprawy. No, gdzie jest nagrane, tak? Jak Hajdasz sam mówi, że biskup wie o tej sprawie rodzicom jednego z pokrzywdzonych. No i jest też nagranie biskupa, kiedy rodzice mu o tym mówią. 3 lata temu, tak? Przez ten czas tutaj się nic nie działo. Myśmy przyjechali po prostu dlatego, że jesteśmy rodzicami, nas ta sprawa boli. I mnie też boli jeszcze może bardziej w tej chwili, jak już jest nieprawdą, że ja coś wiedziałem. Znaczy się nie, księże biskupie, to znaczy się nie. Stwierdzenie księdza Arkadiusza było takie, że jeżeli my pojedziemy do księdza biskupa, to nic nie da, bo biskup już wie o tej sprawie. Proszę panią, już kończymy rozmowę, bo to jest kłamstwo. Dziękuję bardzo. Znaczy, ale to nie są nasze słowa. Dziękuję bardzo. Proszę o przyjście syna i z pismem. Ja podejmę kroki, to łącznie z powiadomieniem. Jest nam bardzo przykro, że jesteśmy tak potraktowani. Nie, proszę bardzo, no tak ostatnio nie mogłem potraktować, ponieważ mówił, ja znam... Chcieliśmy to inaczej załatwić,
nie chcieliśmy, żeby bez prokuratury się to było, ale musimy to zgłosić księże biskupie. Nie da rady. Proszę zgłaszać wszystko, co jest. I nie chcielibyśmy, żeby taki kapłan nadal posługiwał. I ja właśnie do tego zmierzam. I od jutra go nie będzie. Wasza wizyta u mnie dzisiaj mnie zobowiązuje przed Bogiem, przed Ojcem Świętym. Dziękuję, żeście przybyli, ale ja nie mogę reagować na osoby trzecie. Ja rozumiem, ale my... Ja nie mogę reagować, rozumiemy pani. Pani jest osobą trzecią. Ja Bardzo rozumiem, proszę. ale my jesteśmy rodzicami i po On prostu miał życie zniszczone nie przez to. mogliśmy po prostu Myśmy tego nie znali zostawić. powodu, księże biskupie. Proszę, Co było bardzo powodem? mi przykro. Dziękuję za wizytę. Ja od jutra podejmuję Stresowani. A czego się pani ode mnie? Jestem, żeby ksiądz biskup nas wysłuchał. A ja chociaż. Ojcowskiego przyjęcia. Dokładnie. Dziękuję bardzo. I od jutra tego księdza, jeżeli to jest prawda, tylko czekam na syna. Nie, na pewno nie przyjdzie. Każda osoba może przyjść, mama, ciocia, siostra, wszystko. Musi być on. Pokaż mi ten kodeks prawa. Możesz mi pokazać? Masz to tutaj? Tego kanonicznego? Tak. Ale to musiałbym tutaj zaraz prosić uprzejmie. O, tu jest. Ja mogę tobie to nawet użyczyć na dłuższy okres czasu. 1717. Ilekroć ordynariusz otrzyma przynajmniej prawdopodobną Tak wiadomość o przestępstwie, powinien sam lub przez inną odpowiednią osobę ostrożnie zbadać fakty i okoliczności oraz poczytalność, chyba że takie dochodzenie wydaje się zupełnie zbędne. Ja jestem osobą zaufania, która bierze udział, właściwie brała udział w toczącym się przed sądem okręgowym procesie. Osoba zaufania strony właściwie ofiary, chłopca molestowanego przez księdza, który przez swojego pełnomocnika wytoczył proces obu diecezjom. Prywatnie jestem jego znajomą, a właściwie matką jego koleżanki. Arek bywał u nas w domu, znam go od właściwie czasów gimnazjalnych. Przesympatyczny chłopiec, bardzo grzeczny. On mi to po prostu powiedział. Ale co ci powiedział? Powiedział mi, że był molestowany przez księdza Kanię. Pozew, który złożyłem w imieniu klienta, skierowałem wyłącznie przeciwko diecezjom wrocławskiej i bydgoskiej. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy przyjął bezpośrednią odpowiedzialność tychże osób prawnych, kościelnych osób prawnych obu diecezji, uznając, że zachowania reprezentujących te instytucje kościelne biskupów nosiły w sobie znamiona winy ustalonej przez sąd jako winy nieumyślnej, scharakteryzowanej jako niedbalstwo bądź lekkomyślność. W tych okolicznościach biskupi obu diecezji, bydgoskiej i wrocławskiej, działając wspólnie, w porozumieniu, umożliwili Kani, przenosząc go z tej diecezji wrocławskiej, gdzie było głośno już wobec niego, gdzie te podejrzenia jego działalności pedofilskiej stawały się coraz bardziej wiarygodne, skierowali go do Bydgoszczy i tym sposobem poznał mojego klienta, swoją przyszłą ofiarę. Moje relacje z Arkiem były różne, to znaczy miały różne etapy, ponieważ jest to głęboko skrzywdzone dziecko, obarczone takimi potwornymi doświadczeniami, taką traumą, że nasze kontakty albo były bardzo dobre, albo ich wcale nie było. Bo on po prostu, były takie momenty i będą prawdopodobnie, że on wycofywał się z życia jakiegokolwiek. On potrafił nie wychodzić z domu, nie chodzić do szkoły. Głęboka depresja. Głęboka depresja, nie odbierał telefonów, również ode mnie. Więc traciłam z nim kontakt na jakiś czas, co bardzo mnie niepokoiło. Opowiadał mi o bardzo konkretnych swoich pomysłach na samobójstwo. Więc wyobraź sobie, jeżeli ja dostaję o 1:00 w nocy telefon od takiego dziecka, że on już ma tego wszystkiego dość. I ja zostaję z taką wiedzą. I co ja mam z tym fantem zrobić? Ja się czuję bezradna. Kompletnie. Jaką rolę
w przenosinach księdza Kani z Wrocławia do Bydgoszczy odegrał biskup Edward Janiak? Wydaje mi się, że bardzo istotną. W tamtym czasie, to był rok 2005-2006, tenże biskup był biskupem pomocniczym w diecezji wrocławskiej i z mojej oceny wynika, iż Edward Janiak był osobą inicjującym przeniesienie właśnie księdza Kani z diecezji wrocławskiej do diecezji bydgoskiej. Arek nie jest wyłącznie ofiarą księdza Pawła Kani. Nie jest wyłącznie ofiarą człowieka, który go po prostu fizycznie gwałcił. On jest ofiarą właściwie systemu Kościoła. Systemu, który pozwalał na przenoszenie księdza pedofila między diecezjami. Ksiądz Kania trafił do Bydgoszczy wtedy, kiedy było przeciwko niemu prowadzone postępowanie karne o molestowanie dzieci. Zbawił się Edward. Sąd pierwszej instancji, przyznając 300 000 złotych odszkodowania pańskiemu klientowi, przyznał jednocześnie rację panu, że diecezja bydgoska oraz archidiecezja wrocławska ponoszą odpowiedzialność za krzywdy, które ksiądz Kania wyrządził pańskiemu klientowi. Tak, skierowali księdza do dalszej pracy z dziećmi. Gdyby ksiądz Kania przestał być księdzem wtedy, kiedy powinni biskupi byli zareagować, czyli już w 2005 roku, nigdy nie doszłoby do skrzywdzenia Arka i wielu innych chłopaków, wielu innych dzieci. Nigdy by to po prostu nie nastąpiło. Biskupi mogli zareagować w 2005 roku, posługując się kodeksem prawa kanonicznego, który w sposób jednoznaczny na to im pozwalał. Diecezja wrocławska miała wtedy ponad 800 księży. Ja średnio dziennie do 15-20 osób przyjmowałem. Dla mnie to jest jeden z wycinków, chociaż nie mówię, że nie pamiętam. To, co pamiętam, to powiem. Mianowicie ksiądz proboszcz księdza Kani zgłosił jego zachowanie, że późno wraca, że się spaźnia na posługę liturgiczną i ja go wezwałem, ponieważ leci mi to ordynariusz, na rozmowę dyscyplinarną. Chcę powiedzieć, że on przyjechał z mamą na tą rozmowę. Nie jest to możliwe, aby biskup pomocniczy, który potem sporządza tą dokumentację, o której mówię, biskup, który przenosi księdza z parafii do parafii, nie wiedział, jakie są przyczyny i powody tychże przenosin. Jest to niemożliwe. Czy w takim razie 5 czerwca 2006 roku, podczas tej rozmowy, na którą Kania powołuje się w tej korespondencji, gdy proponował mu pan pracę duszpasterską w diecezji bydgoskiej, wiedział pan o tym, że Kania ma prowadzone, przeciwko niemu jest prowadzone postępowanie karne, jest podejrzany o popełnienie czynów o charakterze pedofilskim? Proszę pana, nie mówię nie i nie mówię tak. Propozycję pracy w diecezji bydgoskiej, z tą propozycją pisze Kania do arcybiskupa, czy arcybiskup do Kani? Nie wiem tego. Rozumiem. To się po prostu nie mieści w głowie. Normalnym ludziom nie mieści się to w głowie. Taka beztroska, bezmyślność, głupota czy perfidia. Do końca życia będę się nad tym zastanawiać. Czy to było działanie celowe, w poczuciu absolutnej bezkarności, że my jesteśmy nietykalni i będziemy chronić swoich, czy po prostu głupota? Z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy jest korespondencja w aktach osobowych księdza Kani. Jest taki dokument, który on się zwraca do biskupa Gołębieskiego udzieleniem mu poręczenia 9 września 2005 roku w związku z jego zatrzymaniem we Wrocławiu. Jeśli biskup wiedział o fakcie zatrzymania i tutaj postępowania karnego i potrzebie jakiegoś poręczenia w stosunku do księdza Kani, czy to też wiedza, którą posiadał wówczas pan, sprawujący funkcję wskazaną przez... Ja o tym nie wiedziałem. To jest pismo Henryka Główienowicza, który udziela takowoż poręczenia księdziu Kani. To jest z 13 września, parę dni później, 2005 roku. Czy o takim fakcie, jak złożenie poręczenia w sprawie karnej przez
Henryka Gulbinowicza, pełniącego wcześniej funkcję biskupa krakowskiego. Był pan poinformowany? Nie, ja o tym nie wiedziałem. Ale Ale chcę dodać, że ksiądz kardynał wszystkim i wszędzie dzisiaj ma 95 lat i kto się zwrócić, każdego napisze. Postępowanie kościelne zostaje wszczęte w momencie, kiedy wszczyna się drugie postępowanie karne wobec Kani, gdzie prokurator rejonowy w Wrocławiu, która zatrzymuje już Kanię, to jest rok 2012 lub 2013, to już jest tak głośna, tak bardzo nośna sprawa, że oni wtedy przystępują do takich procedur wewnętrznych kościelnych. Nie jest osobiście, jakby to powiedzieć, wstyd za tego księdza. Myśmy go formowali, ale powiedzmy sobie też to, że wiecie państwo, ile obecnie jest pedofilów w więzieniach? 808. A wiecie z tych 808 ilu jest kapłanów? 3. W tym jest skala. No więc skala o 3 za dużo. O 3 za dużo. Żaden z biskupów nie zwrócił się do Arka z przeprosinami. Ofiary dla nich nie istnieją. Nie są ważne. W żaden sposób. Właściwie stanowią tylko przeszkodę. Taki problem, który jakoś trzeba rozwiązać. Jakoś. od kiedy pan znał księdza Kani? Ja właściwie znam go jeszcze z seminarium, bo uczyłem, jak wróciłem ze studiów w Rzymie, to uczyłem to. Który to był rok, jeśli można zapytać? Proszę, to jest 89. 89. Tak. Jak to się stało, że akurat tam w tej Bydgoszczy znalazło się miejsce dla Kani? To było na prośbę księdza arcybiskupa, ale ponieważ biskup Tyrawa tyle lat był, też go uczył Kani. Ja rozumiem, tylko skąd... Był proboszczem w tej parafii. To mu okazał łaskę, że go przyjął. Skąd z kolei arcybiskup wiedział, że właśnie tam w Bydgoszczy Kania znajdzie miejsce? Stąd, że te relacje wrocławskie, że go znał w seminarium, że go uczył, że wiedział, jak tu był, to okazał. Czyli arcybiskup sobie skojarzył, rozumiem to, że biskup Tyrawa zna wcześniej Kanię i się skontaktował, tak? Tak. Z biskupem bydgoskim. Tak, i Pomorza. To kiedy w takim razie arcybiskup i pan dowiedzieliście się o tym, że są prowadzone, że jest postępowanie karne wobec Kani? Nie pamiętam, na to są dokumenty, trzeba zajrzeć do dokumentów. Normalnie wszedłem w rytm pracy duszpasterskiej i muszę pani redaktor powiedzieć, że nie czuję się tu obco. Otwartym sercem przyjmują mnie. Mieliśmy konferencję dziekanów, już mamy program duszpasterski na Rok Wiary i uczę się diecezji. Po 16 latach biskupstwa we Wrocławiu to doświadczenie się przydaje. Janiak chce, żeby prokuratura udostępniła mu wszystkie materiały? Tak, i prokurator mu... Na jakiej podstawie? Znaczy, wiesz co, wskazuje jakiś tam interes prawny generalnie w związku z toczącym się tym postępowaniem kościelnym, tak? Dlaczego prokurator się godzi na to? Nie wiem. No przecież Janiak na razie nie jest stroną w sprawie. Nie jest stroną postępowania. Nie jest. Przecież żaden ze świadków nie dostanie od prokuratury akt toczącej się sprawy. Absolutnie nie dostanie. No to na jakiej podstawie prokurator decyduje się na takie działania? Wiesz co, od jednego z prokuratorów dowiedziałem się, że minister Ziobro wydał taki okulnik. Myślę, że niedługo go zdobędę. Jak postępować w sprawie księży pedofilów. I co jest ciekawe, ja nie widziałem takiego okulnika, jeśli chodzi o pedofilów, nie wiem, nauczycieli, lekarzy i tak dalej. Nie? Wiesz, druga sprawa to jest taka, że wszystkie decyzje prokuratora są akceptowane przez przełożonych w tego typu sprawach, tak? No inny jest standard prowadzenia takich spraw, jeśli chodzi o przestępstwa pospolite, tak? Generalnie.
w zależności od tego, jaka grupa zawodowa jest w kręgu zainteresowań prokuratury. Nie, ale to jest nieprawdopodobne, słuchaj. Hajdasz dostanie wszystkie informacje i może się przygotować. Znaczy, Hajdasz generalnie jak Hajdasz, ale przede wszystkim kuria, tak? Kuria może wiedzieć, kto generalnie ujawnia informacje na temat tego, że biskup, czyli przełożeni Hajdasza, o wszystkim po prostu wiedzieli i nic z tym nie zrobili, tak? Dla mnie to jest największym problemem, no bo wiadomo, bardzo łatwo tych ludzi zastraszyć, wpłynąć na nich. Występują dlatego po prostu, żeby się przygotować, nie, generalnie. Znaczy oni twierdzą, że oni występują po te akta, żeby gromadzić materiał dowodowy w postępowaniu kanonicznym. Tylko że tego postępowania nie wszczęli przez kilka lat, pomimo tego, że biskup miał o tym wiedzę, co z tego postępowania wychodzi, nie? Wiedział przecież od 3 lat biskup generalnie nie wystąpił do Watykanu, do kongregacji, że ma taką wiedzę prawdopodobną i tak dalej, i tak dalej. Nie zrobił w tym zakresie absolutnie nic, nie? I teraz jak sprawa wychodzi na światło dzienne, no i gdzieś tam prokurator ustala kolejnych pokrzywdzonych i wiadomo, że ten Hajdasz jest już nie do uratowania, tak? I że ta sprawa wyjdzie, no nie będzie można powiedzieć, że nie wiem, że ja nie wiem, no bo to już jest afera, tak? Postępowanie karne, zarzuty i tak dalej. No to nagle, wiesz, wszyscy zaczynają się interesować i myślę, że największym zmartwieniem to nie jest już ten ksiądz, tylko to zaniedbania biskupa Janiaka. Dzień dobry. Witam serdecznie. Książarek skrzywdził, rozumiem. Syna. I państwa też. No, jest troszkę tak samo skrzywdzenie jak syn, no bo to przeżywamy i to już przy sobie. Idę tam z żony. Pan będzie czekał. Dobra. Może pan usiądzie. Ja nie, też się przyznałem, że nagrywałem ich. I bardzo dobrze pan zrobił, bo... Ja na swoją obronę, żeby on się kiedyś nie wyparł, ale słyszę, że on zaprzecza. Powiem panu tak, ja do niego pojechałem osobiście, do Hajdasza. Podczas kazania mówił o wycieczce w 1999 roku, czyli wtedy, kiedy ja byłem przez niego molestowany. I z każdym szczegółem opowiadał o tej wycieczce. Gdzie byli, w jakim mieście, w Paryżu. Pan był wtedy też na tej wycieczce? Nie, ja nie. Zaraz jeszcze coś panu powiem, coś ciekawego. I on podczas tej mszy świętej opowiadał o tych wydarzeniach sprzed 20 lat, tak jakby to wczoraj było. A ja do niego poszedłem po mszy świętej i powiedziałem o wszystkim, czy ksiądz pamięta i tak dalej. On mówi, że nie pamięta, on nie pamięta, że do czegokolwiek dochodziło. Dlaczego ksiądz to robił? Ja chcę zapytać proste pytanie. Dlaczego ksiądz to zrobił i czy ma ksiądz świadomość tego, że moje życie jest wywrócone do góry nogami? Mam problemy psychiczne do dnia dzisiejszego. Miałem myśli samobójcze, miałem załamania psychiczne. Byłem, można powiedzieć, dopiero z tego wychodzę wrakiem człowieka. Można tak powiedzieć. Ale ja jeszcze raz, powoli, pamiętam, że rzeczywiście spotykaliśmy się tam u was. Ile takich spotkań mogło się odbyć? Wydaje mi się, że w przeciągu 3-6 miesięcy 12-15 spotkań. Myślę, że to jest taka liczba uczciwa. To było 20 lat temu, bo pamiętam doskonale, jakie prezenty dostawałem. Zawsze dostawałem po jednym prezencie. Jakie dostawałeś prezenty? Samochód sterowany pilotem, klocki Lego, raz dostałem buty zimowe. Jeżeli pan mówi o jakichś tam, bo to zbyt odległy czas, że jakieś tam były, czy jak to pan nazwał, prezenty, czy coś takiego, to ja miałem taki charakter, że właściwie starałem się tam, gdzie mogłem, oczywiście, na ile mogłem, bo to nie było podyktowane jakąś tam kwestią. Sam pan powiedział, że byliście, przepraszam, rodziną, gdzie tam za bogato nie było w domu, prawda? Tak. I jeżeli to wynikało z mojej chęci, to tylko takiej pomocy, ale to nie, że coś za coś. Pan co, przypominam sobie, że rzeczywiście byliśmy, spotykaliśmy się. Ja na przykład miałem jakąś taką w tamtych czasach, bo to lat troszeczkę minęło jednak,
do rodziny waszej, taką jakieś takie, no nie wiem, no taką sympatię, nie ukrywam tego. A jak ksiądz myśli, co może czuć dziecko, kiedy jest całowane z języczkiem przy zamkniętych drzwiach? Jakoś tak naprawdę, proszę mi, nie, że... Księże, ja pamiętam, że ja dotykałem księdza w miejsca intymne, czułem księdza erekcję, ksiądz mnie też dotykał, kupował mi ksiądz za to prezenty. Ja pochodziłem z biednej rodziny, kojarzę ksiądz naszego tatę. Była wielodzietna, był chory brat. Proszę tylko się nie wypierać, bo oboje wiemy, że do tego dochodziło. Ja myślę, że tak czy inaczej, jakkolwiek byśmy nie patrzyli na swoje życie, w ostatecznym rozrachunku to nie my będziemy siebie wzajemnie sądzili. No, oczywiście, że tak. No to jest logika. Z tego, co pan mówi, pan to doskonale rozumie i tak dalej. Jest coś takiego jak poczucie winy. Poczucie winy to każdy z nas ma w sobie. Ja przystępując każdego dnia do czy sprawowania Eucharystii, czy jakikolwiek z sakramentów, czy w ogóle czegokolwiek. A wobec tego, co się stało, czy czuje ksiądz jakieś poczucie winy? Może ksiądz spokojnie usnąć? Ja każdego dnia czuję się winny przed Panem Bogiem, każdego dnia czyniąc rachunek sumienia. A myśli ksiądz o tym? Ma ksiądz wspomnienia? Ale wspomnienia? Tak. Ma ksiądz? Pamięta mnie ksiądz? Nie pytam o innych, tylko pytam o mnie. Żebym udawał. To jednak jest, to jest ile lat? 20 ponad? No tak, 20 lat. Dzisiaj w tym roku 20 lat minie. No ja zapamiętałem wyraźnie. Naprawdę. Nie wiem, może panu, bo jakoś łatwiej. No, czuję już takie rzeczy każdego dnia. Księże, muszę uciekać. Dziękuję za rozmowę. Z Panem Bogiem. No znajomy, co? Jest jak jest, no co zrobię. Ale skurczybyk, no. Ja jestem ogólnie zdruzgotany tą rozmową. Nie wiem, nie jestem w stanie pojąć takiego toku rozumowania. Nie wiem, czy on jest świadomy tego, co go czeka, co mi wyrządził. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Hajdasz. No. Właśnie dla nas to było takie dziwne, że tak z dnia na dzień. Tak długo był kryty. A sprawa to już trwa przecież od... Znaczy nie wiem, czy parafianie wiedzą jaki powód, bo wiem, że jeździli do biskupa. Autokary nawet chyba 2 jechały. Tak, i biskup się... Tak. Żeby go zostawił. Tak. Taki dobry ksiądz, tak. Tego nie, ale... A wie pan, co tam było dalej? Ja panu powiem, co było dalej. Że wiem, że tam trójce powiedział. Tak. I ta trójka wyśpiewała, pani prokurator, wszystko. Powiem panu szczerze, tata jako organista, tata wiedział o tym jeszcze w tamtych czasach. Też mój tata wiedział, bo to były plotki na początku, że on lubi dzieci, że to jest tak zwany pedziu i tak dalej. Środowiska homoseksualne w Kościele katolickim w Polsce sieją ogromne spustoszenie. To jest środowisko dosyć mocno zorganizowane, określane właśnie obrazowo mafią lawendową. Jest to pojęcie, które pojawiło się na przełomie lat 60. i 70. w Stanach Zjednoczonych, które oznacza środowisko homoseksualne, ale w Kościele, szczególnie wśród duchownych, i wzajemne powiązania, które prowadzą do ukrywania pewnych rzeczy. W środowisku naszym, księżowskim, się nieraz te skłonności nazywa chorobą rzymską. Dlaczego? No bo bardzo często ludzie tam się dopiero stykają z tą sprawą. Ja byłem bardzo krótko w Rzymie, tylko
parę miesięcy w Kolegium Ormiańskim i pierwsza informacja, jaką przekazał mi jeden z starszych księży, to przede wszystkim, żebym sobie zdawał sprawę, że Watykan i Rzym no to jest siedlisko tej mafii lawendowej, a nawet mi powiedział, żebym wieczorem sobie zawsze zamykał pokój od wewnątrz. Później się okazało, że tych spraw jest tak wiele, że tam się spotykają ludzie z całego świata i nagle tworzą właśnie tą strukturę wewnętrzną. Problemu na przykład pedofilii w Kościele do końca nie rozwiążemy, jeśli nie dotkniemy problemu właśnie tego środowiska. To są rzeczywistości w jakimś sensie powiązane. Oczywiście tu nie ma przełożenia takiego zero-jedynkowego, ale one są powiązane ze sobą. Nie należy wszystkiego utożsamiać z homoseksualizmem, ale też nie należy histerycznie twierdzić, że nie ma żadnej korelacji między tymi dwoma zjawiskami. Nie można nie zauważyć też tego wymiaru, o którym choćby pisze Martel w Sodomie, tak? Znaczy tego problemu związanego z pewnym układem, który funkcjonuje i ma tendencję do tuszowania pewnych rzeczy tak, żeby nie wyszły czyny niekoniecznie przestępcze, to od razu podkreślmy, nie chodzi zawsze o przestępstwo. Czasami chodzi po prostu o grzech, o coś, co nie powinno wyjść, bo przeszkodzi w jakiejś karierze, żeby nie wychodziło. Oczywiście to nie znaczy, że wszyscy, którzy zostają biskupami czy później kardynałami, oni mają jakieś, należą do homolobby, tylko procent jest ogromny. Ja bym nie umiał tego określić w liczbach i nie kuszę się na to, żeby podać. Dzień dobry, przepraszam, mam takie zapytanie. Szukam pana... No to pojedziesz pan do skrzyżowania, w lewo pan skręcisz i tak z kilometr, może nie cały po prawej stronie. Po prawej stronie, na Białki, aby się pan kierował, W nie? kierunku Biadek. Kościół amerykański zaczął się zmieniać, kiedy ofiary zaczęły o tym mówić i kiedy część z duchowieństwa, szczególnie młodszego i duża część świeckich, zobaczyła bezmiar tego bólu, który się nie leczy szybko, który czasem się nigdy nie leczy. Halo, szczęść Boże. Chciałem zapytać o księdza Arkadiusza Hajdasza. Czy ja go zastanę na parafii tutaj na ulicy Szewskiej, bo tak mi powiedziano tutaj u siostry, że mogę go tutaj spotkać. A do niego pilną sprawę. Tak? Halo, halo? Mamy coś z zasięgiem kłopot? Po drugie, i to jest nie mniej istotne, kiedy władze cywilne uznały, że trzeba zdjąć parasol ochronny z instytucji kościelnych. I nagle zaczęły wchodzić, czy stanowa policja, czy FBI wchodzić, rekwirować akta, przestały się przejmować tajemnicą papieską, tylko zaczęły wykonywać swoje świeckie obowiązki. Oczywiście nikt nie otwiera na plebanii, to jest naturalna rzecz. Znalazłem numer telefonu, od razu zadzwoniłem. Gość odebrał, jakiś ksiądz. I powiedział tylko, że ksiądz Arek już tutaj i się rozłączył. Dzwoniłem do niego z 5 razy, już nie odbierał, nie? I trzecią przyczyną były gigantyczne odszkodowania, które kiedy Kościół zaczął wypłacać, to doszedł słusznie do wniosku, że dużo lepiej jest nie czekać na wyrok sądu, tylko samemu te sprawy z pokrzywdzonymi załatwić, bo często jest tak, że wytoczony proces o odszkodowanie nie zostałby wytoczony, nawet, bo często nie chodziło o pieniądze. No dobra, to pójdę jeszcze raz. Może się odważy. Często to jest reakcja na odrzucenie, na lekceważenie, na niezrozumienie. Po prostu ludzie się robią coraz bardziej wściekli i w końcu wytaczają proces i wygrywają. Więc te 3 rzeczy muszą się w Polsce wydarzyć. Zostawię ten numer telefonu na wycieraczce, dobrze? Prosiłbym bardzo o pilny kontakt, dobrze? No, przestaje mi być go żal. Powoli mnie zaczyna irytować. Ty jesteś osobą wierzącą. Tak. Uważam, że w każdej społeczności są ludzie
dobrzy i źli. Ja nie czuję żalu do Kościoła. Ja czuję żal do księdza Hajdasza, ja czuję żal do biskupów kaliskich, którzy dobrze znali sprawy i oni o tym wiedzą. Jak mnie dzisiaj obserwują, to niech sobie spojrzą w lustro i zapytają się, czy o tym nie wiedzieli. Wiedzieli. Tylko jakaś dziwna idea im przyświeca ochrony Kościoła. W ten sposób nie chronią Kościoła, w ten sposób go po prostu psują. Zwyczajnie od środka go psują. To jest wina biskupa, proszę Państwa. To nie jest wina tego generalnie tego czy innego księdza. To jest wina biskupa, który to toleruje, niestety. I tyle. I tak mamy. Z Wrocławia proszę. No to wie Pan, co to jest za kuria. Zdrobinowi czy spółka, nie, generalnie. Kochana młodzież, kto nie kocha ludzi, nie kocha Boga. Co ludziom źle życzy, nienawidzi ludzi, intrygi robi, gorycz sieje, złość, daleki jest od Pana Boga i ręce złożone nie pomogą. Biskupi nie mają jakichś wyśrubowanych mierników jakiejś moralności, standardów postępowania. Oni myślą o instytucji, nie? No dobrze. I o sobie przede wszystkim. Ale czyli rozumiem, że pani prokurator w ogóle biskupa nie będzie tykała, tak? Myślę, że go przesłucha. No ja chcę, żeby biskupa jednak przesłuchać. Nie? Uważam, że w ogóle to jest klucz, dlatego że biskup, jeżeli coś się dzieje w diecezji, myślę o tym biskupie, który sprawuje władzę w danej diecezji, no to jest pierwsza osoba, która jest pierwszym kontaktem od pokrzywdzonego, od księdza, który zauważył jakieś nieprawidłowe postępowanie. Jest pytanie, czy robi z tego jakąś dokumentację, czy nie robi, jak on reaguje i tak dalej. No dobra, ale prokuratura w Pleszewie chce go wezwać, czy nie? Tak. Myślę, że tak. Nie. Znaczy myślę, że w tej chwili z tym materiałem dowodowym, który teraz mamy, gdzie mamy bardzo oficjalne informacje i nagrania, z których wynika, od sprawcy wiemy już, że biskup wiedział o tym, że on molestował innych pokrzywdzonych, tak? Wiemy od biskupa, bo mamy nagraną rozmowę, kiedy rodzice przychodzą do biskupa i biskupi opowie o tym mówią. Biskup nic z tym kompletnie nie robi. Dopiero kiedy sprawa się staje na tyle głośna, że mają być stawiane sprawcy zarzuty, dopiero zaczyna działać. Czyli wysyła sprawę do Watykanu, tak? Teraz, dopiero po 3 latach. No dobrze, tylko moje pytanie jest tak, chcą wezwać jako świadka, a jednocześnie dają mu wszystkie dokumenty, żeby mógł się przygotować na te zeznania, no. No co mam ci powiedzieć? No tak jest, nie? Słuchajcie, napisałem list do biskupa. Przeczytam wam. Dobrze? Jego ekscelencja ksiądz biskup dr Edward Janiak. Zwracam się do jego ekscelencji księdza biskupa z prośbą o udzielenie wywiadu na potrzeby filmu dokumentalnego Zabawa chowanego. Jest to moja kolejna po Tylko nie mów nikomu produkcja poświęcona problemowi przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych. Będzie ona poświęcona m.in. sprawie księdza Arkadiusza Hajdasza, który jest podejrzewany przez prokuraturę w Pleszewie o wykorzystywanie seksualne dzieci. Prośbę moją kieruję nie tylko w swoim imieniu, ale także w imieniu 2 ofiar księdza Hajdasza, które chciałyby spotkać się z jego ekscelencją. Trudno wyobrazić sobie, aby w filmie, który dotyczy sytuacji w diecezji kaliskiej, zabrakło głosu i stanowiska biskupa diecezjalnego. Łączę wyrazy szacunku, Tomasz Sekielski. W odpowiedzi na mój mail napisał ksiądz Gumił Kępa, delegat biskupa kaliskiego do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Szanowny Panie, w odpowiedzi na Pana prośbę uprzejmie informuję, że prokuratura rejonowa w Pleszewie nadal prowadzi śledztwo w sprawie księdza Arkadiusza Hajdasza. Tym samym nie ma możliwości przeprowadzenia wywiadu w tej sprawie, a wszelkie informacje będą ewentualnie udzielane po zapadnięciu wyroku. Informujemy, że ksiądz Arkadiusz Hajdasz został suspendowany, a zatem nałożony został na niego zakaz wykonywania wszelkich czynności wynikających ze święceń kapłańskich oraz noszenia stroju duchownego. Akta sprawy, przekazane zgodnie z prawem przez prokuraturę, zostały przesłane do Kongregacji Nauki Wiary, która rezerwuje sobie prawo do osądzenia spraw, o które jest oskarżony ksiądz Hajdasz. Informujemy także,
że żadna z ofiar księdza Hajdasza jak dotąd nie zgłosiła się do kurii diecezjalnej w Kaliszu z wyrazami szacunku ksiądz Bogumił Kępa. Kpina, no przecież mieli informacje z prokuratury, imiona i nazwiska. Od grudnia. To już nie pamiętam teraz od takiego czasu, także mieli bardzo dużo czasu na to, żeby się sami z nami skontaktować. Jest luty, miało to się skończyć już bardzo dawno temu, a na razie jeszcze się nie zakończyło samo postępowanie w prokuraturze. W normalnych okolicznościach, jak sobie wyobrażam, że gdybyśmy my byli oskarżeni o coś takiego, to po pierwsze jesteśmy aresztowani, a po drugie sprawa po prostu w miesiąc jest załatwiona i to w ogóle nikt by się z nami nawet... To jest absurdalne. A tutaj gość od ponad roku w prokuraturze wiadomo, że ma na koncie kilkanaście albo kilkadziesiąt osób. Już każdy inny obywatel, który nie ma koloratki, potraktowany byłby zupełnie inaczej. Chciałem z Tobą porozmawiać o instrukcji dla prokuratorów, którą ujawniła Gazeta Wyborcza. Co Ty sądzisz w ogóle o tym, bo to jest rozporządzenie, prawda? Prokuratury Krajowej. To jest zarządzenie wewnętrzne Prokuratury Krajowej. O tym zarządzeniu dowiedziałem się od kilku prokuratorów prowadzących postępowanie. Znaczy, zawsze pojawiał się ten sam problem, dla mnie zupełnie niezrozumiały, że każda decyzja o zasięgnięciu, o przeprowadzeniu dowodu z akt postępowań kanonicznych wymagała akceptacji góry, Prokuratury Krajowej. Szczęść Boże, dzień dobry. Dziękuję. No i wspominali prokuratorzy, że mają taki dokument wewnętrzny. Jest to też potwierdzone przez ujawnienie przez media instrukcji po prostu, która to reguluje. Kościół jest takim kuriozum, jest jedyną taką strukturą, w której to postępowanie dowodowe jest właśnie przez ten dokument ograniczone. A jeśli już tworzymy jakąś, nie wiem, specjalną procedurę, to jest pytanie, dlaczego ta procedura nie obejmuje innych zawodów, innych środowisk? Słucham pana. Przyjęliśmy, bo chcieliśmy na temat księdza Hajdasza. Sprawa wygląda tak. Czy panowie, ja mam rozumieć tą sprawę, na ile ją znam, panowie do tej pory nie zgłaszali tego do kurii decyzjalnej? Nie, brat zgłasza poprzez pełnomocnika. Ile się orientuję, pan nie zgłaszał do księdza biskupa czy do kurii osobiście czy przez pełnomocnika, tak, zgadza się, kwestii wykorzystania seksualnego, tylko jeżeli się nie mylę, myśmy otrzymali pozew do zapłaty odszkodowania. Tak, a co ksiądz tym sugeruje? To nie jest jednoznaczne, to znaczy to nie jest to samo. Mój pełnomocnik spotkał się z pełnomocnikiem, przedstawicielem kurii w Kaliszu na spotkaniu, w którym padła propozycja, po pierwsze padła informacja, że jestem pokrzywdzony przez Arkadiusza Hajdasza, była krótka wzmianka, gdzie dochodziło do tych przestępstw i tak dalej, i tak dalej. Była też propozycja po prostu pójścia na ugodę, próba, nie wiem, jak to się modnie w Polsce mówi, dogadania się i tak dalej, ale na wstępie, nawet kiedy Artur zaczął o tym mówić, po prostu został najzwyczajniej w świecie olany i spotkanie po 40 sekundach zostało zakończone. Zaniepokoiła mnie wypowiedź ostatnia sprzed kilku miesięcy rzecznika Konferencji Episkopatu Polski księdza doktora Andrianika, w której on mówił, że właściwe w sprawach o pedofilię duchownych są jednostki Prokuratury Krajowej. Nie? On coś mówił o jakimś porozumieniu, że zostało to wyjaśnione między organami prokuratury oraz episkopatem. No, pytanie, jeżeli jest jakieś prawo, które to stanowi, no to czemu ten dokument jest niejawny po prostu? Czemu episkopat zawiera jakieś porozumienia po prostu, o których my nie wiemy? Dlaczego ma zajmować się tylko i wyłącznie tym prokuratura krajowa? To tworzy taką atmosferę zupełnie niepotrzebną, że ci prokuratorzy szeregowi po prostu wiedzą, że wszystko muszą konsultować. Wiadomo, że każdemu zależy na pracy i nie każdy jest taki niezłomny, że będzie coś tam sam przy tych sprawach tworzył. Jeżeli sprawa jest w prokuraturze, to i ponieważ prokuratura ujawniła nam te akta, o co wnosiliśmy, o czym pan wie, no to jakby korzystamy z tego materiału. Czyli ten materiał przekazujemy do Stolicy Apostolskiej, żeby też już nie powtarzać tutaj przesłuchań, żeby nie wzywać nikogo, i on jest bardzo obszerny. Prokuratorzy, którzy prowadzą postępowanie, udzielają informacji kurii
dajemy jej wgląd w akta na potrzeby toczącego się postępowania wewnętrznego jakiegoś, prawda? Czyli postępowania kanonicznego. I sytuacja jest taka, że w sprawie, gdzie nie postawiono jeszcze zarzutów konkretnemu księdzu, kuria ma już informację, jaką wiedzę ma prokuratura. Kuria sobie może ułożyć pewną jakąś sytuację procesową. No powiedzmy sobie szczerze, no może się pozbyć pewnych niewygodnych dokumentów, tak? Ja nie mówię, że wszystkie kurie tak robią, natomiast spotykamy się już z takimi przypadkami, gdzie te akta po prostu ginęły, tak? I co wtedy zrobić? No nic nie zrobić. Prokurator składa ręce i mówi, akta zaginęły. Jest to oczywiście bardzo wymowne, ale tych akt nie ma. Ksiądz Hajdasz, czy może Hajdasz, nie wiem jak o nim myśleć, ma ograniczoną posługę, nie, w tej chwili. Na tyle, na ile to było możliwe, ale w praktyce no, to nie wykonuje żadnej posługi kapłańskiej, nie może nosić stroju duchownego. I te decyzje biskup podjął wobec niego. No i teraz czekamy na wyrok sądowy. Zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą. Kiedy ksiądz biskup Janiak zacznie dbać o nasze dusze, tak? I o to, co się dzieje z ludźmi, którzy są molestowani i odchodzą z kościoła. Bo na razie to on dba o księdza Hajdasza. I o to, żeby się, że tak powiem, nie wylało i żeby nie było problemu. On ma po prostu nas gdzieś, on dba tylko o tych, którzy są mu wierni. Ale nie Panu Bogu, tylko Jemu. Miałem głęboką nadzieję, że ksiądz biskup chociaż na 10 minut się ze mną spotka. Ksiądz biskup też jest gotów się spotkać, natomiast biskup czeka na zakończenie sprawy. Nie? Tylko wie księdza, jaka jest praktyka tego, nie? Rozmawiamy wczoraj z panią prokurator, powiedziała, że będzie dobrze, jeżeli sprawa odbędzie się w ciągu następnych 2 lat. Jemu nic nie grozi, takiemu biskupowi Janiakowi, bo co mu grozi? Był Kania? Był. No i co? Jest ksiądz biskup Janiak na stołku? Jest. Jest Hajdasz? Jest. Będzie ksiądz biskup Janiak na stołku? Będzie. Nic mu kompletnie nie grozi. Można milczeć długo, można długo, na dno pamięci upychać obrazy, zastanawiać, kto był temu winny i pytać, ojcze, po 3-kroć przedziwny. Muszę się cofnąć wehikułem czasu do cichych uliczek pachnących bzami, cudownych ogrodów i zamożnych domów oplecionych winem i winogronami. Muszę się cofnąć do obrazu Pana, starego, miłego od świętego Jana. Perypatetyk z duszą, co waży 3 gramy. Szczęść Boże mówił i wszystkim się kłaniał. Bywało, że nas wołał gestem albo słowem, wybierał jedną jak owce ze stada. Gdzie byłeś Ty, który wszystko widzisz i który patrzysz na nas z dala? To nowy rodzaj jest zabawy, w sekrety ciuciu babkę i piekło i